Dzisiaj zabierzemy Was w podróż pociągiem retro wzdłuż Doliny Popradu. Tym razem nie pojawimy się na ekranie, ponieważ podróż parowozem pozostawiła na nas spory ślad węglowy. Z naszego filmu dowiecie się m.in. jakie zamki można zwiedzić po polskiej stronie Doliny Popradu, czy Słowacja leży na północ od Polski, o uzdrowisku Beskuracjuszy, o tajemnicy tunelu w Żegiestowie, czy Muszyna była miastem stołecznym? Jesteście gotowi? No to ruszamy! Nasza podróż zaczyna się w Nowym Sączu. To stąd wyrusza zabytkowy skład wagonów pasażerskich z lat 30. po 60. XX wieku, ciągniętych przez parowóz z 1944 roku. Zarówno parowóz, jak i świetnie zachowane wagony pochodzą ze skansenu taboru kolejowego w Chabówce, który użycza tabor dla projektu Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej, promujące atrakcje turystyczne i dziedzictwo kolei w Małopolsce. Trasa przejazdu pociągiem prowadzi przez malowniczą dolinę rzeki Poprad, która ma swoje źródła w słowackich Tatrach, a następnie stanowi granicę Słowacji z Polską. A w końcu przez ostatnie 30 kilometrów płynie przez Beskid Sądecki aż do ujścia do Dunajca, blisko Starego Sącza. Linia kolejowa wzdłuż Popradu to jeden z najbardziej malowniczych fragmentów linii kolejowej nr 96, zwanej popularnie Kryniczanką, ponieważ można się nią dostać do Krynicy-Zdrój. Decyzję o jej budowie podpisał 150 lat temu cesarz Austro-Węgier Franciszek Józef I. Miała ona połączyć Galicję z północną częścią Węgier, czyli dzisiejszą Słowacją. Wtedy jeszcze kolej nie prowadziła do samej Krynicy. Goście uzdrowiska po dotarciu do Muszyny przesiadali się na dorożki, by dojechać do celu. Dopiero w 1911 roku zostało otwarte połączenie kolejowe do perły polskich wód. Według oryginalnych planów kolej miała omijać Nowy Sącz i prowadzić z Grybowa prosto do Muszyny. Ostatecznie jednak, dzięki lobbingowi ówczesnego nowosądeckiego burmistrza, trasa prowadzi przez Nowy Sącz, a następnie wzdłuż Popradu do Muszyny. Dotarcie do najbliższej stacji, położonej niecałe 10 km od Nowego Sącza, zajmuje niewiele minut. To niezwykle malowniczy Stary Sącz, jedno z najstarszych miast Sądecczyzny. Powstał on w połowie XIII wieku w widłach rzek Dunajec i Poprad. Jako zastaw Zawiano miasto zostało przekazane przez księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego jego żonie Kindze, która oddała je siostrom Klaryskom. Ponad 7 wieków później Stary Sącz jest niewielkim miasteczkiem zachowanym średniowiecznym układem ulic, brukowanym rynkiem oraz zabytkowym klasztorem sióstr Klarysek i kościołem świętej Elżbiety Węgierskiej. Więcej o tym bardzo urokliwym miejscu opowiemy w naszym kolejnym filmie, na który już teraz Was serdecznie zapraszamy. Gwizdek, para buch, koła w ruch i pociąg rusza w drogę. Krajobraz staje się coraz bardziej malowniczy, a Dolina Popradu robi się coraz węższa. Linia kolejowa wije się wzdłuż bystrego nurtu tej rzeki. Po pokonaniu kolejnych 10 kilometrów pociąg zatrzymuje się na stacji w niewielkiej wsi Rytro, która jest popularnym letniskiem od czasów międzywojennych. Nazwa Rytro ma wywodzić się od niemieckiego słowa Ritter – rycerz. I ma zapewne związek z zamkiem, którego ruiny wznoszą się ponad doliną. Zamek został wzniesiony na przełomie XIII i XIV wieku na prawym brzegu Popradu. Nie wiadomo, kto był jego fundatorem.
W czasach króla Władysława Łokietka była to królewska warownia chroniąca komorę celną na szlaku, który tędy prowadził na Węgry. Potem była to rezydencja starostów sądeckich. Ze względu na strategiczne położenie zamek gościł polskich władców: Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełłę czy Kazimierza Jagiellończyka. Na przełomie XVI i XVII wieku zamek popadł w ruinę. Współcześnie jest to dobrze zakonserwowana, trwała ruina, do której można dotrzeć spacerem ze stacji w niecałą godzinę. Najważniejszym i najstarszym elementem zamku jest cylindryczna wieża z piaskowca z murami grubymi na 3 metry. Wejście do niej znajdowało się 6 metrów nad poziomem dziedzińca i prowadziła do niego drabina. Dopiero potem, po wzniesieniu murów obwodowych, wejście do tej wieży ostatniej obrony prowadziło z drewnianego ganku na murach. W murze obwodowym znajdował się budynek bramny z mostem zwodzonym, wiodącym nad głębokim przekopem. Od strony zachodniej, gdzie znajdował się dwudzielny budynek mieszkalny, roztacza się rozległa panorama na Dolinę Popradu i okoliczne góry. Czas wyruszyć w dalszą drogę. Postój na stacji jest dobrą okazją do zajrzenia do budki maszynisty. Ilość zaworów, pokręteł budzi zawrót głowy u laika. Poprzez otwarte drzwi paleniska można zajrzeć do wnętrza skrzyni paleniskowej. Powierzchnia ogrzewalna tej lokomotywy to ponad 177 m². Zapas węgla w tędrze jest wystarczający, by podtrzymywać wysoką temperaturę w kotle i pociąg może ruszyć dalej. Pokonując kolejny etap, liczący około 7 km, lokomotywa nie ma możliwości rozpędzić się do swojej maksymalnej prędkości 80 km na godzinę. Zresztą w czasach Galicji pociągi pasażerskie na tej trasie przemieszczały się z maksymalną prędkością 45 km na godzinę. Następny postój to Piwniczna Zdrój. To liczące niecałe 6 000 mieszkańców miasteczko zostało założone od podstaw przez Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku w ramach planów obronnych polegających na lokowaniu osad wzdłuż granicy. Nazwa miasta nie wywodzi się, jak chcą legendy, od piwnic, ale od mrocznego, gęstego boru, przez który wiódł wjazd do miasta. Podróżując koleją, można zatrzymać się na stacji położonej nad rzeką, to stacja Piwniczna, lub na urokliwym przystanku z końca XIX wieku, czyli w Piwnicznej Zdrój. Z przystanku już jest blisko na drugi brzeg Popradu, gdzie znajduje się park strojowy. Od ponad 50 lat miasto posiada status uzdrowiska, choć same wody były stosowane w leczeniu już pod koniec XIX wieku. Centrum Piwnicznej Zdrój znajduje się na wzniesieniu, na tym samym brzegu Popradu, co przystanek kolejowy. Pozostało niewiele pamiątek po długiej historii miasta. Niemal 150 lat temu, podczas pożaru, spłonął tutejszy drewniany kościół, 40 domów i drewniana studnia. Jedynie wieńcząca ją figura świętego Floriana wpadła do wody w studni i ocalała. Obecnie znajduje się ona na nowej, pochodzącej z początku XX wieku studni, która jak poprzednia wznosi się na środku rynku. Rynek zachował swój średniowieczny układ z ulicami w narożach, ale zabudowa wokół, w tym ratusz, to już w większości nowe budynki. Pociąg po krótkim postoju rusza w dalszą drogę, która wiedzie przez najbardziej malowniczą część Doliny Popradu. Rzeką biegnie również polsko-słowacka granica. Mamy ponad 15 km do kolejnej stacji. To Żegiestów. Znajduje się tu zarówno stacja kolejowa, jak i przystanek u stóp uzdrowiska Żegiestów-Zdrój. Uzdrowisko to powstało w połowie XIX wieku na stromych skarbach gór opadających ku Popradowi.
To wtedy mieszkaniec pobliskiej Muszyny, Ignacy Medwecki, szukając ród żelaza, odkrył źródła silnie musującej, kwaskowatej wody. W rezultacie otworzył tu zakład zdrojowy. On i następni prywatni właściciele wznosili w Żegiestowie kolejne obiekty, takie jak łazienki, dom zdrojowy, deptak czy domy mieszkalne. Chętnie przyjeżdżała tu polska arystokracja oraz pisarze. Dr Józef Dietl nazywał to miejsce dziko romantyczną okolicą. Na początku XX wieku na potrzeby kuracjuszy w uzdrowisku wzniesiono neogotycki kościół świętej Kingi. Złote lata Żegiestowa to okres międzywojenny, kiedy uzdrowisko stało się własnością spółki kierowanej przez rodzinę Krukierów. Powstały wtedy murowane łazienki, a także będący jednym z najlepszych przykładów polskiego modernizmu dom zdrojowy zaprojektowany przez Adolfa Szyszko-Bohusza. Uzdrowisko posiadało własną elektrownię i kanalizację. Ta nowoczesność przyciągała również prywatnych inwestorów, prawników, wojskowych, polityków, którzy wznosili tu swoje pensjonaty. Tu powstał też sztandarowy przykład polskiego modernizmu – dom wypoczynkowy Wiktor. Kiedy w latach 30. przez Żegiestów-Zdrój przejeżdżał pociąg, często na przystanku stał boj z tablicą „Proszę nie wysiadać, nie ma już miejsc”. A jak wygląda to miejsce obecnie? Już po opuszczeniu stacji widać, że coś jest nie tak. Nie tylko nie widać żywej duszy, ale i budynki są opustoszałe, często bez okien, zabite deskami. Alejki w parku zdrojowym opustoszałe, czasem porośnięte trawą. Krajobraz przypomina raczej atrakcję dla miłośników urbexu lub tereny wokół Czernobyla. Co się tutaj stało? Dopiero docierając do domu zdrojowego można usłyszeć ludzkie głosy i prace urządzeń. Trwają tu prace remontowe. Zdewastowane przez Niemców podczas wojny uzdrowisko zostało znacjonalizowane i mimo remontów nigdy nie wróciło do stanu sprzed wojny. Po 1996 roku Żegiestów przejęła spółka Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A., która z braku funduszy zamykała obiekt po obiekcie. 20 lat później uzdrowisko przejął prywatny inwestor i podjął mozolną odbudowę. Dom zdrojowy jest jeszcze nieukończony, ale od lat działa sanatorium Wiktor. A spacerując w górę deptaku poza dom zdrojowy, można dotrzeć do czynnej od zeszłego roku nowej pijalni wody Anna, która smakuje jak za dawnych dobrych czasów. Inwestorami, którzy odnawiają uzdrowisko, są potomkowie kamieniarza z Sycylii, Franco Cecchiniego, który tu przybył w 1873 roku z innymi robotnikami z Włoch i Tyrolu, aby wykonać najtrudniejszy element na trasie linii kolejowej nr 96, liczącego ponad 500 metrów tunelu. Tunel ten znajduje się tuż za przystankiem Żegiestów-Zdrój w kierunku na Muszynę i przecina Łopatę Polską. Co to jest Łopata Polska? Jest to miejsce, w którym przełom Popradu tworzy tak nazywany półwysep, miejsce, gdzie Polska od północy graniczy ze Słowacją. Według bardzo popularnej wersji tunel pierwotnie miał przebiegać w innym miejscu, ale rozpoczęta konstrukcja zawaliła się, grzebiąc ponad 120 robotników i wozy z końmi. Historia jest bardzo znana, ale nie znajduje potwierdzenia w żadnym dokumencie z epoki i jest raczej legendą. Prawdziwy tunel z kolei był dwukrotnie wysadzany. Najpierw w 1939 roku przez wojsko polskie, a w 1945 przez wojsko niemieckie. Przez 3 lata po wojnie, zanim nie naprawiono tunelu, pociąg do Muszyny musiał jechać okrężną drogą przez terytorium ówczesnej Czechosłowacji. Po przejechaniu tunelu i minięciu kilku wiosek pociąg dociera do Muszyny. Stąd jeszcze można pojechać do Krynicy, ale to piękne uzdrowisko pokazaliśmy już w naszych 2 filmach, opowiadając jego historię i pokazując zimowe atrakcje. Link do tych filmów znajdziecie w opisie pod tym odcinkiem.
My pozostaliśmy w Muszynie, aby pokazać wam to niezwykle urokliwe miasteczko i jego najnowszą, a zarazem najstarszą atrakcję, czyli zamek. Muszyna powstała prawdopodobnie w połowie XIII wieku jako wieś obronna na granicy z Węgrami. Nazwa ma pochodzić od łacińskiego musci, czyli od mchów porastających brzegi Popradu. Muszyna przechodziła kilkakrotnie z rąk królewskich w ręce kościelne i z powrotem. Ostatecznie król Władysław Jagiełło podarował biskupom krakowskim tzw. klucz muszyński. 2 miasta, Muszynę i Tylicz, oraz 33 wsie. Posiadłość ta była nazywana państwem muszyńskim, mającym swojego starostę, administrację i wojsko. Tak zwane państwo ze stolicą w Muszynie zostało zlikwidowane podczas rozbiorów Polski przez władze austriackie. W czasach galicyjskich Muszyna była typowym niewielkim miasteczkiem z siedzibą lokalnego sądu i stacją kolejową na trasie na Węgry i do Krynicy. W latach 20. XX wieku miasto stało się uzdrowiskiem, choć pierwsze źródła odwiercono kilka lat później. Współczesna Muszyna to niezwykle spokojne miasteczko z dawnym średniowiecznym rynkiem i układem ulic. Na zadbanym, pełnym kwiatów rynku znajdują się 2 zabytkowe kapliczki, a także nowy ratusz nawiązujący architekturą do galicyjskich siedzib władz miejskich. Powstał on na miejscu dawnego, znacznie mniejszego, którego historię można poznać zwiedzając podziemia tej nowej budowli. Chociaż domy wokół rynku nie przypominają drewnianej zabudowy z rysunku, jaki wykonał Jan Matejko, odwiedzając miasto przy okazji wypoczynku w Krynicy, to wybiegające z rynku uliczki zachowały dużo z atmosfery dawnego galicyjskiego miasta z niską parterową zabudową. Jedna z tych ulic prowadzi do XVIII kościoła świętego Józefa. W jego barokowym wnętrzu znajduje się gotycka rzeźba Matki Bożej Muszyńskiej. Razem z 2 innymi rzeźbami z kościoła pochodzi ona z ołtarza w katedrze wawelskiej i w XVIII wieku została podarowana tutejszej parafii. Obok kościoła znajduje się jeden z kilku muszyńskich ogrodów sensorycznych. To największe w Polsce ogrody biblijne, składające się z 5 ogrodów tematycznych z wymienionymi w Biblii gatunkami roślin oraz miniaturowymi krajobrazami, architekturą i rzeźbami ilustrującymi poszczególne tematy biblijne. Ogród biblijny, ale także ogrody sensoryczne to nie największa atrakcja Muszyny. Jest nim niewątpliwie częściowo zrekonstruowany i otwarty dla zwiedzających we wrześniu tego roku zamek. Wznosi się on 60 metrów nad Popradem, na wzniesieniu pomiędzy dopływami Popradu, Muszyną i Szczawnikiem. Pomimo badań archeologicznych nie wiadomo, czy fundował go Władysław Łokietek, czy jego syn Kazimierz Wielki. Nie wiadomo też, od kiedy był to zamek murowany, czy od XIV, czy może XV wieku. Prawdopodobnie wcześniej obok obecnego zamku istniał drewniany gródek. W roku 1474 zamek został zniszczony przez armię króla Węgier Macieja Korwina, który po zawarciu pokoju pokrył koszty jego odbudowy. Ostatnie dobre lata w dziejach budowli przypadły na czasy Jana Kochanowskiego, który tu prawdopodobnie gościł u swojego przyjaciela starosty muszyńskiego i być może tu napisał znany wiersz zaczynający się od słów: „O starosta na Muszynie, ty się znasz dobrze na winie”. Od XVII wieku zamek zaczął popadać w ruinę, a starostowie muszyńscy przenieśli się do zabudowań dworskich poniżej zamku. Dzięki przeprowadzonej częściowo rekonstrukcji można sobie wyobrazić wygląd zamku. Ponad specjalnie wykopaną fosą do jego wnętrza prowadził drewniany most, którego koniec był zwodzony. W północno-zachodniej części wznosi się wysoka na około 14 m2 wieża. W jej zrekonstruowanym wnętrzu znajduje się wystawa poświęcona historii zamku, a na jej szczycie znajduje się panorama widokowa pozwalająca podziwiać rozległe krajobrazy Doliny Popradu po polskiej i słowackiej stronie.
Po drugiej stronie prostokątnego dziedzińca widać zarysy dawnego budynku mieszkalnego. W jego parterowej części znajduje się część wystawowa i gastronomiczna. Na dachu częściowo zrekonstruowanego budynku mieści się platforma widokowa. Kto wie, może to tu znajdowała się komnata, w której był goszczony mistrz Kochanowski. Na Zamku Muszyńskim kończy się nasza podróż koleją. Pociąg retro właśnie wraca z Krynicy, czas zatem ruszyć w drogę powrotną. W kolejnym odcinku pamiętajcie, że pokażemy Wam urokliwy Stary Sącz. Jeżeli interesują Cię podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, czyli podróże po Polsce w czasie i przestrzeni, to zasubskrybuj nasz kanał. Do następnego odcinka.